Kręci się? Chyba tak. Cześć! Dzisiaj zabieram Cię do miejsca, które jest na co drugiej pocztówce ze Sri Lanki. Lokalsi mówią, że to 8. cud świata, czyli Sigiriya, zwana Lwią Skałą. Pobawimy się w Indiana Jonesa. Będzie wspinaczka po setkach schodów, wąskie przejścia, ukryte freski półnagich kobiet i legenda o królu, który tak bardzo bał się o swoje życie, że zamieszkał na samej górze Sigiriyi. Zobaczysz, jakie niesamowite widoki miał ten gość. No to co, lecimy z tematem, zanim turyści się zjadą. Minęła połowa mojej samotnej podróży tuk-tukiem przez Sri Lankę. Wyruszyłem ze stolicy Colombo i objeżdżam ją dookoła. To ponad 2000 km tym małym pojazdem trójkołowym. Jeżdżę, gdzie oczy poniosą. Czasem po prostu dlatego, że droga ładnie zakręca. Dzisiaj dotarłem do Sigiriyi, miejsca, które lokalni nazywają 8. cudem świata, a turyści czymś, co trzeba odhaczyć po zobaczeniu słoni i zjedzeniu lankijskiego curry. Good morning. Can I have one ticket, please? 30 dolców. Thank you so much. Thank you. Dzień dobry. Michał Rusin, Solo po planecie, melduje się w Sigiriyi. Zobaczmy, jak to wygląda. No, bilet trochę kosztuje, bo $30. Dolary kasują. No, jest to powszechna praktyka w takich krajach. Lecimy! Spaceruję właśnie przez ogrody otaczające skałę. To ponoć jedne z najstarszych ogrodów krajobrazowych na świecie. Może kiedyś były misternie zaplanowaną kompozycją wody i kamieni, a może po prostu ktoś lubił symetrię i ułożony po swojemu ogród? Jednak trzeba ściągnąć długie spodnie. Nie jest to żadna tutaj święta, nie jest to żadne święte miejsce. Długie spodnie są bardzo tutaj przydatne na Sri Lance, jeśli chodzi o komary. Oni tu sami mówią, że komary uwielbiają białych ludzi, a ich jakby nie dotykają. Nie wiem, ja to jestem po prostu celem numer 1 dla tych zwierzaczków. Lecimy. W tle widać potężną ścianę skały. Sigiriya to wielki fragment zastygłej lawy, który kiedyś był rdzeniem wulkanu. Reszta wygasłego stożka erodowała przez miliony lat, a to, co zostało, to ten samotny, 200-metrowy kawał skały. Jakby matka natura specjalnie postawiła go tam jako tron. Nie mam dziś przewodnika, nie mam większego planu, ale mam czas, ciekawość i radość z poznawania nowego. Dostaję lekkie zadyszki po kilkudziesięciu stopniach. Robi się coraz bardziej gorąco. Ale jak to w górach bywa, czy przy jakichś wzniesieniach, pierwszy oddech trzeba przeszyć. Jest 7 rano, słońce już mocno daje, jakby był sierpień w Kołobrzegu, ale warto, nie ma tłumów, nie ma też ludźmi z parawanami, tylko parę osób tu i tam. Wokoło wszystko przypomina mi plan zdjęciowy rodem z filmów Indiana Jones. Kamienne ścieżki, wąskie przejścia, skały porośnięte zielenią, wielkie lwie pazury, ale bez głowy, bo nie przetrwała próby czasu. Brakuje tylko podejrzanego bębna w tle i czarnych charakterów. Ale może lepiej, żebym nie wywoływał wilka z lasu. Czuję się jak wspomniany Indiana, ale nie mam bata i kapelusza. Idę za to z torbą fotograficzną i potem cieknącym na plecach. Trzeba uruchomić w sobie dzieciaka, tego, który wierzył, że każda skała skrywa tajemnicę. Tutaj jest możliwość ataku pszczół. Schodów jest tu chyba z milion. Po 300 którymś człowiek przestaje już liczyć i zaczyna się ta sama gadka leniucha w głowie. Po cholerę tam leziesz, Michał? Po co się tak męczyć? Czy wy też tak macie na wycieczkach? Dajcie znać w komentarzach. Docieram powoli na górę. Jest kilku turystów, snują się tu cicho, a na środku leży pies. Śpi. Wygrzewa się w promieniach słońca. Jakby wiedział, że jest królem tego miejsca. Może i lepiej, że to on leży na tym tronie,
Ma spokój, no i żyje bez tej całej polityki. Cześć piesę. Chciało cię tu wychodzić? A, śpi kamień. Nie słyszy. No dobra, to teraz historia, bo Lwia Skała to nie tylko piękne widoki, to historia potęgi, lęku i bardzo złych decyzji rodzinnych. Przenosimy się do V wieku naszej ery. Ceylonem rządzi król Datusena. Ma 2 synów, starszego Kasapę i młodszego Mogalane. Tyle, że ich relacja to nie były rodzinne obiadki przy rosole. Kasapa był ambitny, ale w taki sposób, że jak miał wybrać między awansem a ojcem, no to wybierał awans. Morduje własnego ojca, a brata przegania aż do Indii i ogłasza się królem. Oficjalnie. No i niby wszystko gra, ale nikt nie mówił, że będzie spał spokojnie. Kasapa, napędzany paranoją i wielkością, stwierdza: zbuduję sobie stolicę, której nikt nie tknie. I wybiera właśnie tą skałę. Taką, która wyrasta z dżungli jak pięść. Samotna, dziwna, idealna. Na samym szczycie buduje pałac, ale nie byle jaki. Na dole rozkłada ogrody wodne z kanałami, basenami, fontannami, które niektóre działają do dziś. Na ścianach wykute freski kobiet, kolorowe, eteryczne, półnagie. Do dziś nie wiadomo, czy to boginie, kochanki, czy jakieś fantazje. I ta najsłynniejsza rzecz, lwia paszcza. Wejście na szczyt prowadziło przez gigantyczną głowę lwa. Dziś zostały tylko łapy, ale wyobraźnia robi robotę. Z zewnątrz geniusz, w środku człowiek, który wszystko zbudował ze strachu. Bo Kasapa wiedział, że brat nie zapomniał i mu nie wybaczył. Po latach brat wraca. Z armią, wielką, złym wzrokiem i rachunkiem do wyrównania. Kasapa próbuje walczyć, ale jego ludzie go zdradzają. I w momencie, kiedy wszystko się wali, on popełnia samobójstwo. Skała zostaje, pałac staje się ruiną, a historia legendą. I teraz 15 wieków później ja tu stoję, razem z wami, na miejscu, gdzie spał człowiek, który chciał być ponad wszystkim. I pytam, czy naprawdę warto było aż tak się wspinać, skoro nie umiał zejść z własnych demonów? No, robi się coraz bardziej ciepło. Nikt tu, słuchajcie, nie chodzi. Nie schodzą tutaj ludzie. Stają sobie tam u góry. Dla nich to wystarczające. Ja no, mam tyle czasu i tyle chęci, że obejdę to wszystko. Nie jest to duże. Nie wiem, jaką to ma długość, ale myślę, że około 200 metrów. 200 na 70, coś w tym stylu. Ale tu jakaś prehistoryczna winda. Wow. Ale chyba dalej w użyciu. Mogę zejść? Mam kawałek, mogę. Co tam się na dole dzieje? Jak to mówił klasyk, na dole jest dół. Nie zjeżdżam na tym na pewno. Prawie po wszystkim można chodzić. Jest kilka miejsc, gdzie jest ewidentnie zaznaczone, że nie wolno wchodzić. Na przykład na któryś murek, czy do któregoś miejsca po stawie. Kici, kici. Taś, taś. Ale długi ogon. Gdzie ty tam śmigasz? Nie poszła. Cześć, doktorku. Z góry wszystko wygląda inaczej, jak taki lekki, przyjemny sen. Dżungla rozlewa się aż po horyzont, jak zielone morze, które zatrzymał czas. Skała, którą przed chwilą przeklinałem przy każdym schodku, teraz staje się czymś symbolicznym. Wokół cisza, tylko wiatr, ptaki i ten moment, w którym nic nie muszę, tylko być. Czuję wdzięczność, że tu dotarłem, że mogę patrzeć na to wszystko z tej wysokości. Nie tylko fizycznej, ale i takiej osobistej. To niesamowite miejsce. I nagle przestaje się dziwić Kasapie, że wybrał właśnie tę skałę, żeby zbudować tutaj swój świat. Może też szukał spokoju, może chciał mieć kontrolę, a może po prostu zakochał się w tym widoku, tak jak ja teraz. Patrzę na te ruiny i myślę, każdy z nas spina się na jakąś swoją skałę. Pytanie tylko,
Czy robimy to, żeby uciec, czy żeby w końcu może coś zobaczyć? Sigiriya nie daje na to odpowiedzi, ale daje widok, który zostaje z nami na długo po zejściu. झूम 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 गाऊं मैं एरी सखी झूम झूम गाऊं मैं एरी सखी पिया से